coś tu się chyba wyłamało. Model D730. Tak jak przeczytałem, produkcja tego modelu rozpoczęła się w roku 1981. Zdjąłem całą tę pokrywę ze zwijaczem. W takim razie nie bardzo wiem, na jakiej zasadzie to się tutaj trzyma. Chyba jest to po prostu tylko wetknięte. O! Dobrze, zdjąłem. Odchylić troszeczkę tę obudowę i wyciągnąć. To akurat uważam, że nie jest, chyba nie jest zbyt solidne rozwiązanie. Tutaj odchylam zapadkę, wyjmuję wyłącznik i odłączam tutaj też pierwszy z lewej taki biały przewód, też z taką szarą tulejką. Mogę teraz wyjąć już cały ten silnik z obudowy. Tutaj ta plątanina przewodów, obudowa silnika, silnik, ale widać tutaj powtórzone bardzo wiele elementów. Szczotki są dosyć długie, bo sięgają tak naprawdę gdzieś dotąd. O, w ten sposób to teraz wygląda. No fajnie, czyli całą tę plątaninę przewodów mamy ponownie zamontowaną. O, trzymają już mocno. Myślę, że mamy to zmontowane. Otworek na końcu tej sprężyny. Przekładam tutaj nit przez ten otwór w sprężynie. Udało się przywrócić do działania. A włączmy moc na maksymalną. W miarę zapełniania się worka on zwiększa automatycznie moc i tutaj wzrasta podciśnienie również. Ale nie trzyma się to i dlatego ten cylinder się w ogóle nie obraca. Cześć, bardzo chciałem Was dzisiaj zaprosić na kolejny odcinek poświęcony odkurzaczom Electrolux z przełomu lat 70. i 80. W poprzednim odcinku oglądaliśmy ten odkurzacz Electrolux Z325 z drugiej połowy lat 70. Produkcji rozpoczęto, o ile wiem, w 1975 roku i trwała chyba do 1979 roku. Tutaj w tym odkurzaczu było kilka, no jak na owe czasy, nowości. Była m.in. taka regulacja, która pozwalała ustawić stopień zapełnienia worka na kurz i po osiągnięciu tego pewnego stopnia zapełnienia worka na kurz ten odkurzacz miał się, tak jak to tutaj zrozumiałem, automatycznie wyłączać. Nawet znaleźliśmy tutaj taki mechanizm, który za całą tą funkcjonowanie tego mechanizmu odpowiadał. Bardzo fajny, sprawny odkurzacz. Może akurat tutaj ta regulacja zapełnienia worka chyba nie do końca działa, ale poza tym odkurzacz jest sprawny. Ja go teraz aktualnie używam w domu, chociaż niedługo wróci do właściciela, do Jacka, któremu bardzo dziękuję za wypożyczenie obydwu tych odkurzaczy. No właśnie, a w dzisiejszym odcinku chciałbym się zająć kolejnym starym Electroluxem. Tym razem będzie to model 730, czy właściwie D730. Tak jak przeczytałem, produkcja tego modelu rozpoczęła się w roku 1981 i był on również wyposażony w kilka w owych czasach nowości, m.in. właśnie w automatyczną kontrolę czy regulację mocy. Można było tę moc regulować tutaj ręcznie. Przy pomocy tego przycisku można było włączyć ten przycisk auto i wtedy moc tego odkurzacza dopasowywała się, tak jak czytałem, do stopnia zapełnienia worka na kurz. Chodziło o to, żeby odkurzacz mimo zapełniającego się worka pracował w miarę możliwości ze stałą mocą, zapewniał tutaj stałą siłę ssania. Nie mam do tego odkurzacza niestety instrukcji obsługi, także no jesteśmy też znowu, tak jak w tym przypadku, zdani na to, co uda nam się tutaj na podstawie konstrukcji tego odkurzacza obejrzeć. Oczywiście rozmontujemy go, obejrzymy, sprawdzimy, czy działa. Nawet możemy to zaraz sprawdzić, bo o ile wiem, ten odkurzacz powinien być sprawny. Nie mam do niego niestety żadnych akcesoriów, ale do testu tego odkurzacza posłużymy się być może jakimś wężem i rurą od zwykłego polskiego Zelmera, tak jak już zrobiliśmy to w tym przypadku. Bardzo mnie ciekawi, jaki silnik znajdziemy w tym odkurzaczu. Jeżeli chodzi o ten odkurzacz Z325, to taką największą ciekawostką, którą można obejrzeć w odcinku o nim, było to, że silnik, który znajduje się w tym odkurzaczu i który zaraz wyświetlę Wam tutaj z boku na zdjęciu, ten silnik bardzo przypomina popularne polskie silniki typu 300, stosowane praktycznie przez całe lata 80. Te silniki pojawiły się na początku lat 80. i wiem, że to oburza miłośników, fascynatów PRL-u i urządzeń z PRL-u i polskich Zelmerów.
bo ten silnik uchodzi jako produkt całkowicie od początku zaprojektowany w rzeszowskiej fabryce, ale jednak moim zdaniem niemożliwe jest, żeby te podobieństwa konstrukcyjne pomiędzy tymi silnikami z Electroluxów i tymi silnikami z całej tej rodziny silników czy agregatów ssących typu 300 były przypadkowe. Wydaje mi się, że konstruktorzy tych silników musieli być zaznajomieni z konstrukcją tych silników stosowanych w odkurzaczach Electrolux, czyli czerpali, tak jak już mówiłem, z ówczesnych najlepszych wzorców, a to, że te silniki zostały uproszczone konstrukcyjnie, nieco zmienione i dopasowane do, przepraszam za to, ale tak było, znacznie bardziej prymitywnych polskich warunków początku lat 80. Tego należało się spodziewać. Także moim zdaniem jest te polskie silniki i cała rodzina tych silników, która powstała na początku lat 80., jednak w dużej mierze były oparte o znajomość techniki stosowanej w odkurzaczach Electrolux. Natomiast bardzo mnie ciekawi, jaki silnik znajdziemy w tym odkurzaczu, tak jak powiedziałem, którego produkcja rozpoczęła się w 1981 roku i ciekawi mnie, czy tutaj też uda nam się znaleźć jakieś nawiązania do polskich produktów, czy też odwrotnie w polskich produktach, czy uda nam się znaleźć jakieś nawiązania do silników stosowanych na przykład w tego typu odkurzaczach. Także ja bym powiedział, żeby nie przedłużać tego odcinka, silnikami jeszcze się zajmiemy. Na razie ten odkurzacz Z325 odstawiam, o nim jest już oddzielny odcinek na kanale. Odstawiam na razie też ten polski silnik typu 300, a my zajmujemy się tym odkurzaczem Electrolux 730. No dobrze, mam już tutaj na stole warsztatowym tylko ten odkurzacz Electrolux 730. Możemy rzucić najpierw na niego okiem. Pokrywa worka na kurz, tutaj z jakimś dużym wskaźnikiem, prawdopodobnie była tu jeszcze jakaś wskazówka, tak gdybam, bo tego nie wiem, która pokazywała, nie wiem, aktualną moc od tego odkurzacza, czy aktualną siłę ssania. Brak niestety worka na kurz w tym odkurzaczu, spróbujemy, zobaczymy, czy z odkurzacza 325 będzie tutaj worek pasował, ale on jest chyba troszeczkę mniejszy. Tutaj też jest jakaś dźwigienka w odkurzaczu Z325. Była tutaj też taka dźwigienka, która powodowała, że w momencie, kiedy otworzona była pokrywa worka na kurz, nie mogliśmy uruchomić odkurzacza. Ewentualnie, jeżeli odkurzacz pracował, a otworzyliśmy pokrywę worka na kurz, to wtedy odkurzacz się wyłączał. Tutaj co prawda czegoś takiego nie widzę, ale na pewno ta dźwigienka też do czegoś służyła. Tutaj jest też coś, co prawdopodobnie łączy się właśnie z tym wskaźnikiem podciśnienia w odkurzaczu. Zobaczymy, spróbujemy to wszystko rozmontować. Mam wrażenie, że tutaj niezbyt dobrze zamyka się ta pokrywa, chociaż prawdę mówiąc nie bardzo widzę dlaczego. Być może po założeniu worka na kurz ona się dopiero zatrzaskiwała. Spróbujemy worka, chyba nie mam, ale spróbujemy coś tutaj włożyć innego, albo ewentualnie przykleić tę dźwigienkę na chwilę jakąś taśmą. Zobaczymy, czy to lepiej zadziała. Tam jest widoczny układ ssący od silnika, taki troszeczkę mam wrażenie, nawet już pokryty na powierzchni rdzą. Ale sam odkurzacz nie jest bardzo brudny. Tutaj jest wylot powietrza, czyli można było tutaj też podłączyć wąż i używać ten odkurzacz w roli dmuchawy. Było też coś takiego trochę inaczej umiejscowione w tym odkurzaczu Z325. Tutaj mamy filtr, który można wyjąć na wylocie powietrza, nawet możemy go od razu wyjąć. Tutaj mamy, wydaje mi się, że jest to ręczna regulacja mocy tego odkurzacza i przycisk auto, czyli włączenie automatycznej kontroli mocy tego odkurzacza. I tutaj mamy wyłącznik, jakoś on tak troszkę krzywo chodzi, i mamy tutaj przycisk zwijacza przewodu, aczkolwiek mam wrażenie, że jest to kompletnie zablokowane. Ten zwijacz, no tutaj mam cały przewód, chyba oryginalny, tak, natomiast to nie działa, coś tam się zablokowało. Zobaczymy, czy uda nam się coś z tym zrobić. Tutaj cała pokrywa silnika, którą będziemy zdejmować. Tutaj są z tyłu kółeczka. Różnica w stosunku do tego odkurzacza Z325 jest taka, że tam przewód był tak sprytnie wyprowadzony, pokażę to na zdjęciu, przez oś kółeczka. Tutaj po prostu jest wyprowadzony z boku. Aha, tam ta rolka nawet się rusza, widzę, od zwijacza, ale coś tu się chyba wyłamało.
bo nie działa to automatycznie. No zobaczymy. To jest chyba wszystko. Możemy jeszcze rzucić okiem na tabliczkę znamionową. Tutaj przednie kółeczko, troszkę podobnie zrobione jak w Z325. Made in Germany, czyli odkurzacz produkowany w fabryce Electroluxa w Niemczech. Model D730. Tutaj jest numer produktu, numer serii 251. Jest symbol urządzenia w drugiej klasie ochronności, symbol urządzenia, które spełnia normy, jeżeli chodzi o zakłócenia, symbol niemieckiego Związku Elektrotechników, napięcie znamionowe 220 V, prąd przemienny, częstotliwość 50 Hz, moc 850 W. To jest wszystko. Tutaj jeszcze z przodu jest naklejka Paul Hesse Electrolux Berater, czyli doradca Electroluxa, Kundendienst, czyli obsługa klienta, Verkauf, sprzedaż, Borghagener Straße 178 6220 Castrop Rauxel i telefon jest tutaj także podany. Muszę sprawdzić na mapce, może wyświetlę to zaraz tutaj z boku, w którym miejscu Niemiec wtedy zachodnich położona jest miejscowość Castrop Rauxel. Fajnie, bardzo fajnie, że zachowała się tutaj ta naklejka. No i tutaj jest jeszcze jakaś naklejka z numerkiem. Trochę mi to wygląda jak numer z jakiegoś zakładu serwisowego. Bardzo możliwe, że ten odkurzacz kiedyś był w naprawie, w jakimś serwisie i naklejono tutaj taki numer klienta. Dobra, logo Electrolux, tutaj też logo Electrolux, nazwa, numer 730. To jest chyba wszystko. Jeżeli chcemy ten odkurzacz teraz rozmontować, to muszę go postawić pionowo. Czyli postawię go najlepiej, tak jak już robiłem to w przypadku tego poprzedniego odkurzacza, w ten sposób na krześle. Zrobię zbliżenie i tutaj będziemy mogli odkręcić tę pokrywę silnika. No dobrze, mam już tutaj zbliżenie na tę pokrywę silnika. To jest zrobione analogicznie jak w tym odkurzaczu Z325. Dwie śruby trzymające całą tę pokrywę silnika. Tam było to zrobione tak, że najpierw zdejmowało się zwijacz przewodu, potem odkręcało się jeszcze wewnętrzną pokrywę i dopiero można było wyjąć silnik. Jak jest zrobione tutaj, zobaczymy. Dwie śruby, potrzebny mi jest śrubokręt krzyżakowy. Po śladach na śrubach widzę, że był ten odkurzacz już kiedyś otwierany, co potwierdza teorię o tym, że był gdzieś kiedyś w jakimś serwisie, w jakiejś naprawie. Długa śruba. Kolejna długa śruba. I teraz po odkręceniu tych dwóch śrub zdejmuję pokrywę. Coś tutaj jeszcze ją troszeczkę trzyma. Ostrożnie, ostrożnie, żeby czegoś tutaj nie wyłamać. Tutaj coś mi jeszcze zawadza. Zdjąłem całą tę pokrywę ze zwijaczem przewodu. Patrzę przy okazji od razu, że chyba wyjaśniła się sprawa z tym zwijaczem przewodu. Tutaj odczepiła albo odłamała się od niego jedna z tych sprężynek, które nawijały ten bęben. No zobaczymy, czy uda nam się to ponownie przymocować. Ona chyba była tutaj zaczepiona. W tej chwili nie ma tutaj nic, co by tę szpulę bębna nawijało. Jest to zrobione podobnie jak w Electroluxie Z325, czyli tutaj w zwijaczu mamy po prostu dwa styki od przewodu zasilającego, a tutaj dotykają one do takich okrągłych blaszek już na pokrywie silnika. Natomiast tutaj wewnątrz mamy pokrywę silnika, tutaj mamy wyłącznik. Nawiasem mówiąc, już widzę, dlaczego ten duży plastikowy przycisk wyłącznika tak się rusza, bo tutaj odłamana jest jego część, jeden zawiasik, który po prostu go nie trzyma. No ja nic z tym nie zrobię, bo musiałbym mieć taki element na wymianę. Patrzę, nie, on tam, myślałem, że wpadł tam do środka, ale nie. Czyli to będzie musiało po prostu tak zostać. Tutaj mamy przycisk zwijacza przewodu. Też nawiasem mówiąc nie jestem pewien, czy tutaj jakiegoś elementu czasami nie brakuje, ale to sobie obejrzymy. No i tutaj mamy cały ten elektroniczny układ sterowania mocą odkurzacza połączony z tymi
przyciskami na obudowie i z widoczną tutaj na obudowie kontrolką. To jest właściwie wszystko. Ja bym teraz powiedział, że odkręcimy śruby, które trzymają tę pokrywę silnika, ale prawdę mówiąc ja ich tutaj w ogóle nie widzę. Mam wrażenie, że ta pokrywa nie jest w ogóle przykręcona, tylko nie wiem, może ta śruba chyba trzyma tylko cały ten układ regulatora. W takim razie nie bardzo wiem, na jakiej zasadzie to się tutaj trzyma. Chyba jest to po prostu tylko wetknięte. A tutaj mamy jeszcze przewody, które wchodzą do tej listwy na dole odkurzacza i prowadzą chyba do tego wskaźnika w przedniej pokrywie. Zobaczymy, jak to działa. Ciekawe, że jestem w stanie tą pokrywą minimalnie w górę i w dół poruszyć, natomiast mam wrażenie, że ona ma tam od środka tutaj dwa takie ząbki i tutaj dwa ząbki, które są zahaczone od środka o tę zewnętrzną obudowę. Czyżby dostęp do silnika był tutaj od drugiej strony? Byłoby to dosyć dziwne, ale spróbujmy, zobaczmy. Spróbujmy odkręcić tę podstawę odkurzacza. Tak czy inaczej warto będzie tutaj zajrzeć. Z całą pewnością jest to łatwe do zdemontowania, tylko trzeba wiedzieć jak. Dobra, zobaczmy teraz, czy uda mi się tę część w jakiś sposób wysunąć. O! Dobrze, zdjąłem. Tutaj mam przewody. O, to jest dosyć dobrze widoczne. Tutaj mam przewody idące do tej przedniej części. One tutaj przez zawias wchodzą, dlatego nie było ich w ogóle wcześniej widać. Bardzo ciekawie jest to zrobione. Natomiast cały czas ciekawi mnie, odłóżmy to, jak dostać się do silnika. No dobrze, już wiem jak wyjąć ten element. Przyznaję, że zajęło mi to troszkę czasu, aż obejrzałem w końcu, znalazłem taki angielskojęzyczny film o demontażu tego typu odkurzacza. Tutaj są takie dwie, z każdej strony są takie dwie malutkie blokadki. Trzeba płaskim śrubokrętem delikatnie, żeby tego nie zniszczyć, odchylić troszeczkę tę obudowę i wyciągnąć. Teraz już to łatwo wyszło. Na początku przyznaję, że musiałem się chwileczkę tutaj pomęczyć, ale odchylam tutaj obudowę z jednej blokady, odchylam tutaj z drugiej i o, mogę już ten element przynajmniej z jednej strony wyjąć. Zaraz wyjmiemy go też tutaj z drugiej strony i będziemy mogli wyjąć silnik. O, tutaj są właśnie takie plastikowe ząbki, które są zahaczone tam o tę w głębi, o rand tej obudowy. Trochę to jest takie, szczerze mówiąc, nie najszczęśliwsze rozwiązanie, no bo jak często się coś takiego wyjmuje, to można tutaj tę część obudowy po prostu troszeczkę odgiąć i później może to nieładnie wyglądać po ponownym montażu. No nie wiem, czy to jest faktycznie takie dobre rozwiązanie, tym bardziej, że jak to się odłamie, to praktycznie cała ta obudowa razem z silnikiem wtedy się już w tym korpusie odkurzacza nie trzyma, bo tak naprawdę ta pokrywa ze zwijaczem przewodu jest chyba po prostu do tego przykręcona, czyli całe te wszystkie pokrywy trzymają się tylko na tych czterech takich plastikowych zapadkach. To akurat uważam, że nie jest, chyba nie jest zbyt solidne rozwiązanie. W każdym razie nie trzeba było zdejmować tutaj całej tej listwy na spodzie odkurzacza, aczkolwiek oczywiście cieszę się, że to zdjęliśmy, bo sobie zaraz to wszystko jeszcze dokładnie obejrzymy, tylko zdejmijmy może jeszcze najpierw tutaj z drugiej strony tę pokrywę silnika. Momencik. O, tutaj też zwalniam te dwie zapadki. I w zasadzie teraz powinienem być w stanie wszystko to tutaj odsunąć. Coś mi tu jeszcze blokuje, chyba te przewody idące tutaj do tych wyłączników. Chyba tak, czyli muszę je też, będę musiał je też tutaj odczepić. Tę uszczelkę mogę sobie na razie wyjąć, ona pójdzie do czyszczenia. Tak, tutaj o to mi blokuje. Zaraz to wszystko tutaj wyjmiemy. Tutaj odchylam zapadkę, wyjmuję wyłącznik. Muszę odczepić raz, dwa, trzy przewody
od tego przycisku automatycznej regulacji. Ja je sobie tylko sfotografuję, żeby pamiętać, w jaki sposób one są tutaj. O, może tak będzie to widać. Tutaj te przewody muszę odczepić, sfotografuję je sobie tylko, żeby pamiętać, w jaki sposób one są tam do tego przycisku automatycznej regulacji przyczepione. No nie mam wyjścia, nie wyjmę tej pokrywy, jeżeli nie odczepię tutaj tych przewodów od tego panelu. Tutaj zwalniam takie zatrzaski od spodu i wysuwam cały ten panel. No dobrze, słuchajcie, zrobiłem sobie tutaj kilka zdjęć, żeby potem nie pomylić połączenia tych przewodów, czyli tak, odłączam najpierw czarny przewód, tutaj zaraz pierwszy po lewej stronie, czarny przewód z taką szarą tulejką, odłączony. Teraz odłączam tutaj na środku tego wyłącznika od automatycznej kontroli mocy, odłączam na środku taki czarny przewód, pierwszy z lewej, odłączony, i odłączam tutaj też pierwszy z lewej taki biały przewód, też z taką szarą tulejką. Momencik, odłączony. Dobra, te trzy przewody mam odłączone, ja je sobie może nawet tutaj połączę czerwoną taśmą, będę wiedział, że to są te od przycisku automatycznej kontroli mocy. Potem będzie mi łatwiej je ponownie zamontować. I tutaj mam jeszcze do odłączenia dwa przewody, biały i czarny, od tego przycisku od manualnej regulacji mocy, ale one są tak długie, że ja chyba bez ich odłączania będę już w stanie tutaj tę pokrywę silnika zdjąć. Tak, już mogę odchylić pokrywę silnika. Tutaj odłączam jeden. Tutaj z jednej strony jest biały przewód podłączony do silnika, a tutaj z drugiej strony jest biały i niebieski. Ten już się odczepił, jak podnosiłem pokrywę. Może sobie zrobię też zdjęcie, który przewód jest gdzie podłączony. I teraz już mogę tę pokrywę w ogóle na bok odchylić. Tutaj jest jeszcze sprężyna amortyzująca ten silnik. O, dobrze, zrobiłem sobie na wszelki wypadek zdjęcie i odłączam tutaj też ten biały przewód. Tutaj jest ten biały i niebieski. No i teraz mogę już po odczepieniu tych przewodów mogę odchylić na bok tę pokrywę silnika. Tutaj jeszcze jeden przewód mi został, który ktoś chyba kiedyś po prostu rozłączył i potem go zczepił i zabezpieczył taśmą izolacyjną. No ale ja mogę teraz wyjąć już cały ten silnik z obudowy. Tutaj myślę, że fajnie widać na stole rozłożone wszystkie te elementy tego odkurzacza, czyli mamy ten cały korpus odkurzacza. Tutaj ta plątanina przewodów, obudowa silnika, silnik, przednia pokrywa wraz z całą tą listwą na dnie odkurzacza, no i zwijacz przewodu. Tutaj jest cała ta pokrywa plastikowa wewnątrz wymazana jakimś jakby płynem. Mam wrażenie, że ktoś odkurzył tym odkurzaczem jakąś rozlaną kawę, herbatę, raczej kawę albo jakiś inny słodki, lepki napój i to wszystko zakleiło po prostu tę wewnętrzną pokrywę. Przeleciało przez silnik, wyleciało tędy i zabrudziło całą tę pokrywę. Najpierw myślałem, że może też tutaj eksplodował kondensator, tak jak czasem zdarza się w polskich odkurzaczach z podobnego czasu, ale nie. Tutaj kondensator akurat jest w porządku, natomiast moim zdaniem ktoś po prostu odkurzył jakiś rozlany napój, który ubrudził całą tę pokrywę od środka. Postaram się to wszystko wyczyścić. A ja jeszcze raz chciałbym tutaj zwrócić Waszą uwagę na ten silnik. Tutaj mam silnik, który wyjęliśmy z tego odkurzacza. Niestety poza naklejonym tutaj numerkiem nie ma na nim żadnych oznaczeń typu. Natomiast jeszcze raz chciałbym postawić na stole, tak jak już to robiliśmy w poprzednim odcinku o odkurzaczu Electrolux Z325, także polski silnik typu 300, bardzo popularny w tym samym czasie przez całe lata 80. Jeżeli teraz powiem, że ten silnik był wzorowany na silnikach Electroluxa, to przypuszczam, że wywołam oburzenie wielu pasjonatów starych urządzeń z PRL-u, ponieważ ten silnik typu 300 uchodzi jako wyłącznie polski produkt, wyłącznie produkt
fabryki czy zakładów Zelmer w Rzeszowie. Natomiast no, dla mnie podobieństwo konstrukcyjne pomiędzy tymi urządzeniami jest oczywiste. To nie jest dokładnie 1 do 1 ten sam silnik, ale widać tutaj powtórzone bardzo wiele elementów, takich jak na przykład te szczotkotrzymacze, sposób mocowania szczotkotrzymaczy na takich plastikowych podkładkach, sposób mocowania tych plastikowych podkładek tutaj w tej aluminiowej obudowie, w ogóle kształt tej aluminiowej obudowy. Inny jest kształt tej obudowy, o, to będę musiał przykleić tę karteczkę, inny jest kształt tej obudowy układu ssącego, inny jest ten kształt tutaj tej obudowy łożyska od strony komutatora. Tutaj nie mamy bezpośredniego dostępu do łożyska. Mam wrażenie, że te silniki typu 300 i cała ta rodzina silników była troszeczkę uproszczoną wersją czy przerobionym projektem takich silników, jakie stosowane były w latach 70. i w latach 80. w Electroluxach. Trudno się temu dziwić, tak jak już mówiłem, w PRL-u garściami czerpano z zachodniej technologii. Jestem pewien, że nawet jeżeli projekt tego silnika typu 300 opracowany został od początku w zakładach Zelmer, to jestem pewien, że konstruktorzy z zakładów Zelmer doskonale znali te zachodnie konstrukcje silników, takich jak na przykład stosowane w owym czasie w Electroluxach, i jednak w swoim projekcie zastosowali wiele elementów, które można w tych Electroluxach zobaczyć. Wydaje mi się, że początek lat 80., kryzys gospodarczy, stan wojenny wpłynął też na to, że bez żadnej żenady zaczęto po prostu wiele z rozwiązań konstrukcyjnych zapożyczonych z zachodu powielać w polskich odkurzaczach i właśnie na początku lat 80. nastąpił cały wysyp nowych modeli silników produkowanych w Zelmerze. Można to zobaczyć na przykład w katalogu z 84 roku, gdzie bardzo wiele modeli silników troszeczkę powiela te elementy konstrukcyjne widoczne zarówno w tym typie 300, jak i tutaj w tym typie stosowanym w Electroluxie. Także jeżeli ten silnik był opracowywany od zera w zakładach Zelmer i jeżeli wszystkie konstrukcyjne podobieństwa są przypadkowe, to wydaje mi się to bardzo mało prawdopodobne. Natomiast nic nie ujmuje konstruktorom Zelmeru, jeżeli przed zaprojektowaniem swojego silnika zapoznali się ze sprawdzoną i stosowaną w owym czasie w najlepszych urządzeniach światowej klasy rozwiązaniach technicznych i jeżeli niektóre z tych rozwiązań wykorzystali legalnie, czy w owym czasie raczej nielegalnie w swoich konstrukcjach. Dla mnie podobieństwo tych konstrukcji jest oczywiste, jest wręcz bardzo ciekawe. Uwielbiam wyszukiwać takie nawiązania do różnych zachodnich technologii, które znaleźć można w urządzeniach z lat PRL. I jest to też takie realistyczne spojrzenie właśnie na realia czy na rzeczywistość panującą w latach PRL-u, a już zwłaszcza w tych wczesnych latach 80. Także, jak już mówiłem w poprzednim odcinku, nie ma się co obrażać. Moim zdaniem jest to właśnie ciekawostka, że silniki stosowane w polskich odkurzaczach w jakiś sposób nawiązują do sprawdzonych konstrukcji Electroluxów. Te silniki demontowało się w inny sposób niż polskie silniki typu 300, bo tutaj nie ma, tak jak w naszych silnikach, nakrętki na końcu osi wirnika, tutaj na końcu układu ssącego. Ja tego silnika nie będę rozmontowywał, bo on nie należy do mnie, nie chciałbym go przypadkiem uszkodzić, natomiast jak trafi mi się jakiś model silników od Electroluxów z lat 70. czy 80., to oczywiście chętnie go rozmontuję i zrobimy tutaj też porównanie budowy takiego silnika z polskimi silnikami typu 300. No dobrze, wydaje mi się, że już tak w miarę tę pokrywę silnika wyczyściłem, chociaż tutaj w tych zakamarkach bardzo trudno jest te resztki kawy wyczyścić, ale już nie wygląda to tak strasznie brudne. Na początku w ogóle myślałem, że jest to taki trochę transparentny plastik o brązowym zabarwieniu. Teraz okazuje się, że on jest w ogóle transparentny, tylko tym brązowym zabarwieniem była właśnie ta kawa tutaj rozchlapana po całym wnętrzu. Nie wiem, może Coca-Cola, ale nie, raczej jest to kawa. Ok, no bardziej tego chyba już nie wyczyszczę, musiałbym to wszystko odczepić, włożyć do wanny i po prostu umyć. Resztę odkurzacza będziemy czyścić w miarę montażu. Ja bym teraz tę obudowę postawił pionowo i spróbujemy ponownie
zamontować wewnątrz silnik. Przepraszam, chciałem tutaj wyjąć jeszcze szczotki, ale one bardzo mocno tutaj siedzą w tych szczotkotrzymaczach. Tutaj się przesuwają, natomiast jak próbuję je wyciągać, to tutaj się blokują. Musiałbym troszeczkę rozgiąć te szczotkotrzymacze. W każdym razie widać, jak te szczotki są tam włożone w odcinku Electroluxie Z325, bo jest to dokładnie tak samo zrobione tutaj pomiędzy szczotkotrzymaczami, pomiędzy szczotkami. Mamy przejście prądu, mamy połączenie. Szczotki są dosyć długie, bo sięgają tak naprawdę gdzieś dotąd, czyli spokojnie odkurzacz będzie mógł z nimi pracować. W takim razie wkładam silnik do środka, kondensatorem w dół. O, tam został on ładnie wpasowany. Ta uszczelka wpasowała się w otwór w obudowie. Kondensator przeciwzakłóceniowy, nawiasem mówiąc, szwedzkiej marki Rifa. Dokładnie tak samo jak w Electroluxie Z325. Kondensator mamy tutaj na dole. Jeszcze tylko przedtem, przepraszam, wkładam tutaj to, nie wiem, wygłuszenie, uszczelnienie, które znajduje się dookoła silnika. O, w ten sposób to teraz wygląda. Silnik mam tam ładnie zamocowany. Teraz nakładam tutaj pokrywę i muszę połączyć przewody idące do silnika. Biały przewód był połączony tutaj z tej strony. A ten biały i niebieski był połączony z tej strony. Tylko jest to troszeczkę niewygodne. Muszę go tu odrobinę wciągnąć, połączyć i założyć pokrywę. Dobra, przewody mam tutaj połączone, ten i ten. Ale jeszcze jedna ważna rzecz. Przed założeniem pokrywy tutaj jeszcze idzie sprężynka na samą górę silnika i ona musi być tutaj wpasowana w otwór w obudowie. Chyba jest to wpasowane. Teraz mogę zatrzasnąć te klamerki znajdujące się po bokach. To rozwiązanie, przyznaję, tak średnio mi się podoba, bo za każdym razem wyjmując silnik muszę troszeczkę odgiąć tę obudowę odkurzacza z boku. No ale teraz już to wszystko się trzyma. No i teraz muszę tutaj uporządkować troszkę te wszystkie przewody. No dobrze, tutaj przewody mam już troszkę uporządkowane, bo one mi się tutaj poplątały. Tu jest jeszcze taka rureczka, która łączy tę część odkurzacza z komorą worka na kurz. Ja ją tutaj wkładam. Teraz wkładam cały ten regulator, żeby on już się tutaj nie plątał. I może w ogóle go spróbuję już przymocować. Ok, tędy będziemy mieć wyprowadzone przewody, które idą tutaj do tej przedniej pokrywy worka na kurz. To zaraz też uporządkujemy. Teraz chciałbym założyć tutaj ten styk od zwijacza przewodu. Będzie musiał być mniej więcej... Momencik, to odegnę. Tutaj przewody włożę. O, jest już ładnie zamontowany. Teraz zamontujemy za chwileczkę tutaj wyłącznik i połączymy te przewody idące tutaj do tego przycisku od regulacji. Teraz chciałbym tutaj włożyć na miejsce ten wyłącznik, który jest tym przyciskiem do góry i przewodami tak jakby do środka wciśnięty. O, już zaskoczył. I teraz mam tutaj te trzy przewody idące do przycisku od regulatora. Zaraz zobaczymy, czy nie zapomniałem, który gdzie jest montowany. Ten biały przewód był podłączony do tego styku na samym dole. Momencik. O, jest podłączony. Ten czarny przewód od wyłącznika z dużą szarą tulejką był zamontowany tutaj na środku. Dobrze. I jeszcze mam jeden przewód idący tutaj do regulatora. Tak, który był zamontowany tutaj do tego styku.
najbardziej od mojej strony. No, wchodź. Dobra, wydaje mi się, że mamy ten przycisk tutaj podłączony. Od tego drugiego niczego nie odłączaliśmy. No to teraz wkładam ten panel, tutaj go zahaczam od tej strony zatrzaskuję i mam wrażenie, że jest to zamontowane. No fajnie, czyli całą tę plątaninę przewodów mamy ponownie zamontowaną. Wydaje mi się, że wszystko powinno być podłączone. Ok, teraz mam całą tę listwę idącą na spodzie odkurzacza. Tutaj mam przewody. Zaraz je jeszcze może taką taśmą przykleję, bo one troszkę się nie chcą trzymać tutaj w tym korytku. I zaraz to odwrócę i przykręcimy wtedy całą tę listwę. No dobra, to może spróbujmy to po prostu w miarę ładnie tutaj z powrotem założyć. Tutaj są takie ząbki, które muszę wsunąć. Dobra. Tutaj też musi to wejść. Chwileczkę. Są takie ząbki, które muszą wejść za obudowę. O, tutaj jeszcze może tylko pokażę, widać tutaj tę jedną parę przewodów i drugą parę przewodów wychodzącą tutaj spod tej listwy, która jest zahaczona o rand o krawędź tej obudowy. Także tutaj mamy chyba wszystko ładnie dopasowane. Dobrze, tutaj przewody mam z tej strony ładnie wyprowadzone. To ładnie przylega. Tutaj te ząbki trzymają za obudowę i tutaj chyba mam już te otworki mam spasowane na śruby. Zaraz zobaczymy. No to wkładam tutaj w takim razie śruby i przykręcamy tę całą podstawkę do obudowy. Tak, śruby tutaj w miarę lekko wchodzą. O, trzymają już mocno. Myślę, że mamy to zmontowane. No to teraz postawimy jeszcze raz ten odkurzacz pionowo i zamontujemy ten zwijacz przewodu, tylko najpierw przyjrzymy się, czy uda się ten zwijacz przewodu zreperować. Popatrzyłem sobie na ten zwijacz przewodu i popatrzyłem sobie, jak to jest zrobione w tym drugim Electroluxie Z325. Wydaje mi się, że tutaj jest taki otworek na końcu tej sprężyny i w tamtym odkurzaczu widziałem, że jest taki aluminiowy element, który blokuje tę sprężynę tutaj w tym miejscu. Jeżeli nawiniemy tutaj troszeczkę przewodu, przepraszam, nawińmy odrobinę przewodu na tę szpulę, zablokujemy tutaj tę sprężynę i teraz rozwiniemy przewód, to rozwijając się, tutaj ta sprężyna będzie nawijana na tą dużą szpulę. O, w ten sposób. Jak potem zwolnimy blokadę przewodu, to ta mniejsza sprężyna zacznie z powrotem ściągać tę sprężynę z tej dużej szpulki, kręcić szpulką, a nasz przewód będzie zwijany z powrotem do środka. Najważniejsze to zablokować tę sprężynę tutaj w tym miejscu, z tym, że zanim to zrobimy, musimy nawinąć cały ten przewód na szpulę, bo jak zablokujemy tę sprężynę teraz i ręcznie zwiniemy ten przewód, to ona zacznie nam kręcić ten zwijacz i będzie miał on działanie odwrotne, czyli będzie nam rozwijał ten przewód zamiast go zwijać. Czyli musimy najpierw nawinąć przewód na tę dużą plastikową szpulę, potem tę sprężynę wyprowadzić tędy i zablokować tutaj w tym otworku i wtedy będziemy mogli, rozwijając ten przewód, będziemy nawijać ją na tą dużą szpulę, nawijać tą sprężynę i potem ona automatycznie będzie kręciła tą szpulą i zwijała nam przewód. Myślę, że tak powinno to działać. Teraz muszę tylko coś wykombinować, bo nie mam tutaj takiej oryginalnej części. Muszę coś wykombinować, co pozwoli nam zablokować tę sprężynę tutaj na tej części tej plastikowej szpuli.
No dobrze, spróbujmy może w tej sprężynie zrobić nową dziurkę. Na razie obciąłem tutaj ten kawałek sprężyny takimi nożycami do metalu. Teraz wezmę sobie taki dziurkacz, który używam w jakichś tam pracach blacharskich i wydaje mi się, że powinienem być w stanie nim tutaj możliwie na środku, chwileczkę, możliwie na środku zrobić nowy otworek. O, chyba się udało. No całkiem fajnie, mamy tutaj zrobiony otworek na końcu tej sprężyny. No i teraz chciałbym to ewentualnie przynitować do tej plastikowej części. Zaraz znajdę odpowiedni nit. A teraz, żeby zrobić otworek w tym plastikowym elemencie, rozgrzeję sobie tutaj po prostu gwóźdź nad palnikiem i wypalę taką dziurkę mniej więcej tutaj na środku. Troszeczkę, nie w tym samym miejscu, przesunę to troszeczkę. Nie wiem, na przykład. No dobra, niech będzie gdzieś tutaj. No niech to będzie tej samej średnicy co nit, który tutaj zaraz zastosujemy. Ok. No dobrze, i tutaj pasuje już mi taki nit 4,8 mm średnicy na 6 mm. On tutaj ładnie wchodzi, nie za głęboko, bo tutaj jeszcze będzie cały ten element po stronie odkurzacza. Trochę się bałem, że czy ten nit nie będzie zawadzał, ale wsunąłem to i wydaje się, że powinno to ładnie działać, tym bardziej, że on tutaj jeszcze będzie jednak dużo bardziej płaski. No to co, ja bym powiedział, że spróbujmy może teraz nawinąć ten przewód, może przedtem go nawet jeszcze troszeczkę wyczyszczę, na tę szpulkę, potem rozwiniemy tę sprężynę na tyle, żeby tutaj dosięgnęła i przynitujemy ją do tej plastikowej szpulki. Ok, wyczyściłem całą tę pokrywę, w środku także wyczyściłem ten przewód, ale zauważyłem jeszcze jedną rzecz. Zobaczcie, tutaj jest taki element, który moim zdaniem jest blokadą tego przewodu i ten przewód powinien przechodzić dokładnie tędy środkiem. Natomiast ktoś go kiedyś, mam wrażenie, wyjął w ogóle z tej blokady. Prawdopodobnie wtedy, kiedy ten zwijacz się zepsuł, ta blokada stała się bezużyteczna, a nawet przeszkadzała i ktoś go prawdopodobnie tutaj odmontował i poprowadził bokiem obok tej blokady. Natomiast wydaje mi się, że jednak jest to teraz konieczne, jeżeli chcemy ten zwijacz zreperować, no bo jak go rozwiniemy, to w jakiś sposób ten przewód musi tutaj być blokowany, dopóki nie wciśniemy przycisku i on nie zacznie się zwijać, no bo tak to by automatycznie się od razu zwijał. Także nie mam wyjścia, muszę tutaj odkręcić te styki, wyjąć ten przewód, przeprowadzić go przez tę blokadę i przymocować go tutaj ponownie. Przewód mam wyjęty, tutaj nawiasem mówiąc, zaraz to zabezpieczę, bo tu chyba troszeczkę izolacja na nim pęka i zaraz przeprowadzimy go ponownie przez tę blokadkę i tutaj znowu przymocujemy. Ok, mam już ten przewód, troszeczkę go obciąłem, wyjąłem z niego tutaj obydwie te żyły, teraz nie jest tutaj już uszkodzona izolacja, przekładam przez tę blokadę. Trochę nam to teraz będzie przeszkadzało pewnie przy zwijaniu, ale damy sobie radę. Wprowadzę ten przewód tutaj do naszej szpulki. O, mam już tutaj przewód włożony też w tę szpulkę i nawinięty tak jak to jest pokazane tutaj na tym rysuneczku i zaraz podłączę też, założę tutaj blokadę tego przewodu i zaraz podłączymy też te styki, te przewody do obydwu styków. Tutaj przewody mam już podłączone, fazowy do tego styku oznaczonego L, neutralny do tego oznaczonego N, chociaż tak naprawdę nie ma to większego znaczenia. I przykręcam tutaj, ten przewód mam nawinięty tak jak to było pokazane na rysunku i przykręcam tutaj tę blokadę przewodu. Przewód mamy tutaj zablokowany. Tutaj te styki mamy podłączone. Ok. No dobrze, to teraz nawińmy ten przewód na szpulkę, tylko tak, skoro
ona będzie podłączona tak i przy rozwijaniu ma się rozwijać w tę stronę, to nawijać przewód musimy w tę stronę. Tutaj tę blokadę muszę zwolnić, no i nawijamy. Dobrze by było jakoś w miarę ładnie go nawinąć, ale prawda jest taka, że ten przewód i tak się będzie układał jak mu się tam podoba. No i mamy, oj, nie tak głęboko. Mamy nawinięty ten przewód, aż nam wtyczka tutaj weszła. No to teraz spróbujmy przymocować, gdzie jest ta nasza dziura. Spróbujmy przymocować tutaj tę naszą sprężynę. Muszę to aż tak rozwinąć, żebym mógł tutaj włożyć moją nitownicę. Wejdzie? No, tak powiedzmy. Przekładam tutaj nit przez ten otwór w sprężynie. Przekładam przez ten otwór w szpulce. No to biorę teraz nitownicę. I nitujemy. I wygląda na to, że nasza sprężyna chyba się tutaj trzyma. Zwalniam blokadę, zwija. No praktycznie do końca dochodzi. Rozwijam. Zwalniam blokadę. Zwija. Dobra. Tutaj niestety jakiegoś elementu jeszcze brakuje, który połączony jest tam z przyciskiem. No zaraz spróbujemy, może uda się tutaj coś dorobić. W każdym razie już cieszę się, że ten zwijacz udało się przywrócić do działania. No to teraz ważna sprawa, zobaczmy, czy uda nam się tę pokrywę nałożyć tutaj na odkurzacz. I tak jak mówię, to jest ten przycisk z wyłącznikiem, to jest ten przycisk od zwijacza przewodu i tutaj moim zdaniem czegoś jeszcze, jakiegoś elementu chyba brakuje, ale zaraz to zobaczymy. Okej. No dobrze, odkurzacz mamy ponownie zmontowany, nawet podłączyłem go już do zasilania i widzę, że pierwszy sukces mamy, bo świeci się tutaj kontrolka. Jeszcze jest przy tym odkurzaczu sporo do zrobienia. Chciałbym zreperować zawias tego przycisku od wyłącznika, bo on się nieładnie rusza. No tutaj brakuje jednego elementu od tego zwijacza przewodu, także owszem, da się ten zwijacz obsłużyć, ale trzeba tutaj ręcznie odchylić tę blokadę i wtedy on zaczyna zwijać. Natomiast fajnie byłoby to jednak zreperować, no nawet nie mając tego oryginalnego, nie wiem, popychacza, który tam powinien być. Powinniśmy też obejrzeć ten mechanizm, który znajduje się tutaj w tej przedniej pokrywie, ale może zaraz to zrobimy. Przyznaję, że muszę sobie zrobić trochę przerwę, bo już jestem zmęczony tym jednak dosyć wymagającym demontażem i ponownym montażem tego odkurzacza. Założyłem tutaj już filtr, założyłem tę kratkę. No i chciałbym zobaczyć, jak on w ogóle działa. Mam teraz mam automatyczną regulację, mam wyłączoną, mam włączoną teraz moc odkurzacza na minimalną i włączmy odkurzacz. Faktycznie on przy tej mocy rusza tak bardzo delikatnie i tak naprawdę niezbyt mocno zasysa powietrze. A włączmy moc na maksymalną. No teraz przy tej maksymalnej ustawionej mocy przyznaję, że duża różnica, bardzo mocno zasysa. Nie ma tutaj najwyraźniej takiego zabezpieczenia, jak było w naszym poprzednim oglądanym tutaj Electroluxie Z325, że po otworzeniu przedniej pokrywy odkurzacz przestawał pracować. Tutaj można pokrywę otworzyć, to wszystko działa nadal. No dobra, a włączmy teraz w takim razie tę automatyczną regulację mocy, cokolwiek to oznacza. W teorii, tak jak czytałem, powinno to oznaczać, że wraz z zapełnianiem się worka na kurz wzrastała moc odkurzacza, żeby utrzymać tutaj, mimo zapełniającego się worka, stałą siłę zasysania powietrza.
przyznaję, że tak na oko przy włączonej tej automatycznej regulacji mocy odkurzacza jakiejś różnicy nie widzę. Może gdybyśmy mieli tutaj jakiś specjalistyczny czujnik tego podciśnienia, może dałoby się to wtedy odczuć. A może nie działa to, ponieważ w ogóle nie jest tutaj włożony worek na kurz. W każdym razie mam wrażenie, że z włączoną automatyczną regulacją działa to dokładnie tak, jak przy włączonej tutaj maksymalnej mocy odkurzacza. No, może tak powinno to działać. Zobaczylibyśmy, gdyby ten worek był zapełniony. Być może faktycznie wtedy działałby ten odkurzacz lepiej. Tutaj jeszcze powiem wam tylko, że jak się tak troszeczkę pobawiłem tymi przyciskami, to faktycznie jednak to działa. Jak włączę maksymalną moc, odkurzacz zasysa bardzo mocno. Jeżeli dołączę tę automatyczną regulację, czuć tutaj jednak spadek tej mocy ssania i odkurzacz zaczyna troszeczkę minimalnie ciszej pracować i przypuszczam, że właśnie w miarę zapełniania się worka on zwiększa automatycznie moc i zwiększa automatycznie też tę siłę zasysania. Czyli jeżeli chcielibyśmy, żeby odkurzacz cały czas pracował z maksymalną mocą, to wyłączamy automatyczną regulację, włączamy tutaj ten przycisk na max. Jeżeli chcemy, żeby pracował z mniejszą mocą, to włączamy tutaj na minimum. Natomiast jeżeli chcemy, żeby faktycznie przez cały czas ta siła ssania, niezależnie od zapełnienia worka, była w miarę stała, żeby ten odkurzacz w miarę zapełniania worka zaczynał z coraz większą mocą pracować, no to włączamy ten przycisk auto i powinno to w ten sposób działać. Jest to tutaj sprawne. Wydaje mi się, że dokładnie tak to w tym przypadku działa. No dobrze, to rzućmy jeszcze szybko okiem na ten mechanizm kryjący się tutaj w pokrywie odkurzacza. Muszę odkręcić te 4 śrubki. Bardzo mnie ciekawi, co tam się kryje i jak to niby ma działać i do czego właściwie służy tutaj ta dźwigienka. Zdejmuję teraz tę całą metalową pokrywę. Momencik. Postawiłem sobie tutaj na blacie też telefon i będę mógł wam pokazać, o teraz to chyba widać od mojej strony to ujęcie, także myślę, że dosyć dokładnie uda się nam prześledzić budowę całego tego mechanizmu w tej pokrywie. Wydaje mi się, że tak. Tutaj w tej metalowej pokrywie mamy taki otworek z taką gumową uszczelką, który po prostu pokazuje podciśnienie, aktualne podciśnienie tutaj w komorze worka na kurz. Jeżeli worek na kurz jest włożony, tutaj zwalnia się taka blokada blokująca, mam wrażenie, ruch tego cylindra. Tutaj wewnątrz znajduje się jakiś taki wskaźnik z takimi kreseczkami. Tutaj przez ten otworek połączony z tą gumową uszczelką podciśnienie w cudzysłowie dostaje się do środka, do tego cylindra i mam wrażenie, że wraz z zapełniającym się workiem na kurz w komorze worka na kurz wzrasta podciśnienie, no bo odkurzacz próbuje zasysać to powietrze z coraz większą mocą i tutaj wzrasta podciśnienie również w tym cylinderku. On prawdopodobnie zaczyna się tam wewnątrz ten wskaźnik obracać i jest widoczny tutaj na tym przeźroczystym panelu z numerami od 1 do 5 widocznym od zewnątrz. Prawdopodobnie jest to oznaczenie zapełnienia worka na kurz, tak przynajmniej przypuszczam. Natomiast tutaj takim gumowym wężykiem jest to połączone jeszcze z jakimś takim urządzeniem, które prawdopodobnie jest, tak przypuszczam, czujnikiem podciśnienia i tutaj od niego odchodzą 2 przewody, które są prawdopodobnie połączone z tą automatyczną regulacją znajdującą się z tyłu odkurzacza. Czyli ta automatyczna regulacja reaguje na wzrost podciśnienia rejestrowanego tutaj w tym czujniku, zwiększając moc odkurzacza, jeżeli mamy tę automatyczną funkcję włączoną. Natomiast tutaj dla użytkownika widoczne to jest przy pomocy tego wskaźnika zbudowanego z takiego dużego cylindra, który niestety jest niesprawny, bo zobaczcie, to widać zwłaszcza tutaj od mojej strony, kompletnie odłamane są tutaj śrubki trzymające tę plastikową pokryweczkę. Po prostu ten plastik nie wytrzymał już próby czasu. Wszystko to popękało, także no trzeba by tę pokryweczkę całkowicie wymienić. Tutaj nawet jest taka gumowa uszczelka pod spodem, ale nie trzyma się to i dlatego ten cylinder się w ogóle nie obraca, zależnie od tego, z jaką siłą ten odkurzacz zasysa powietrze. Natomiast tutaj jest jeszcze jeden taki element, do którego podłączone są 2 przewody, ale to jest tylko gniazdko, do którego mogliśmy od zewnątrz podłączyć jakieś akcesoria odkurzacza, pewnie jakąś elektroszczotkę. To jest właściwie wszystko. Strasznie szkoda, że jest ten element uszkodzony, no bo niestety z tego powodu nie zobaczymy, jak to działa.
Aczkolwiek warto byłoby czegoś takiego poszukać, porozglądam się i zreperować to, wtedy mielibyśmy ten wskaźnik działający. Ten czujnik podciśnienia najwyraźniej jest sprawny, bo ta automatyczna regulacja działa, natomiast ten wskaźnik niestety nie. Przykręciłem już tutaj tę blaszaną pokrywę, zamykam obudowę tego odkurzacza. Wydaje mi się, że tutaj po włożeniu worka na kurz, którego niestety nie mamy, worek zahaczało się też o ten zaczep na górze i część worka służyła jako blokada tej pokrywy i ona się wtedy nie otwierała. Natomiast to, że ta pokrywa się otwiera, oznacza po prostu, że nie ma tutaj worka na kurz. Przypuszczam, że tak to działało. Ja się bardzo cieszę z tego dzisiejszego odcinka, chociaż tak jak powiedziałem, już jestem trochę zmęczony przeglądem tego odkurzacza, ale zobaczyliśmy sobie, jak taki odkurzacz jest zbudowany. Zobaczyliśmy, że w dość nietypowy sposób wyjmuje się tutaj całe to mocowanie silnika. Moim zdaniem nie jest to najszczęśliwsze rozwiązanie. Zobaczyliśmy, że sprawna jest zarówno tutaj ta manualna regulacja mocy, jak i ta automatyczna regulacja mocy. Mniej więcej rozgryźliśmy, jak to działało. Zobaczyliśmy, jak zbudowane są tutaj te czujniki podciśnienia i ten niestety niedziałający, uszkodzony wskaźnik zapełnienia worka na kurz. Do tego odkurzacza na pewno jeszcze wrócimy, bo trzeba tutaj jednak kilka rzeczy jeszcze zrobić, które udało się zdiagnozować podczas tego odcinka. Z takich powierzchownych rzeczy do naprawy jest zawias tego przycisku wyłącznika. Naprawiliśmy tutaj zwijacz przewodu, ale brakuje jednego elementu pod tym przyciskiem zwijacza przewodu, także to też trzeba będzie zrobić. Muszę zobaczyć, jak było to wykonane w tego typu odkurzaczach. Musimy naprawić, wymienić, wydrukować na drukarce może 3D pokrywkę tutaj tego cylindra, który jest wskaźnikiem podciśnienia, czy wskaźnikiem zapełnienia worka na kurz na tym odkurzaczu i przyznaję też, że bardzo by mnie ciekawiło, żeby jeszcze raz wyjąć stąd cały ten elektroniczny układ automatycznego sterowania mocą i troszkę dokładniej prześledzić, jak to wszystko jest zrobione, bo na to nam też już dzisiaj trochę zabrakło czasu, ale mimo wszystko ten odcinek myślę, że jest długi, ale całkiem udany. Fajny odkurzacz, ciekawy odkurzacz, cieszę się, że poznaliśmy różne jego sekrety i mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja spotkania z nim i poprawienia tych kilku rzeczy, które tutaj przy tym odkurzaczu zostały, ale najważniejsze, że jest on sprawny. Pozwólcie, że ja już dzisiaj nie będę robił testu odkurzania w domu, bo i na tym ten odcinek zakończę, ale myślę, że jeszcze jak zdobędziemy oryginalne akcesoria do Electroluxa, to też jeszcze nim przy okazji posprzątamy. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnych odcinkach, tak jak już kiedyś mówiłem, o Electroluxach i nie tylko o Electroluxach.